Byłem poddawany takiej selekcji kilkakrotnie. Cały blok stawał, krok naprzód i tak zwany Lagerarzt, czyli lekarz obozowy esesman, szedł i patrzył, nadajesz się do pracy, czy się nie nadajesz. Jak się nie nadajesz według jego mniemania, to zapisywał numer i znikałeś. Dwa słowa na temat konspiracji więźniów. Bo byli więźniowie funkcyjni tak zwani, no bo rano, prawda, esesman otwierał celę, ja tam składałem ten meldunek, a później śniadanie, to też esesman otwierał drzwi, ale tą kawę i chleb to mi podawali koledzy będący na funkcjach. Oni tak wykombinowali, że jak będą mi tę miskę z kawą posuwać po ziemi i tu trzymamy, to ja się muszę też schylić i nasze głowy będą obok siebie. Więc któregoś tam ranka słyszę, jak ten kolega funkcyjny, nie patrząc na mnie, mówi: słuchaj, jak jesteś głodny, to znaczy słuchaj nie powiedział, tylko, bo jak chodziło o jak najmniej słuch. Jak jesteś głodny, zgłoś się jutro z bólem brzucha, dostaniesz dodatkowo jedzenie, niezależnie od tego, co dostajesz. I koniec. No, jak ja to usłyszałem, to oczywiście następnego dnia natychmiast mnie bolał brzuch. I przez 10 dni dostawałem dodatkowo porcję owsianki. Mogłem z celi biec do ubikacji na drugim końcu korytarza, po to, żeby wylać te brudy, które miałem, wszelkie swoje odchody plus brudną wodę i nabrać świeżej wody w dzbanek do picia i do mycia. Z tym, że to wyglądało, bo to był oddział w ogóle tylko tych izolatek. Także wszystkie inne cele były zamknięte, była tylko otwarta moja cela. Ja, trzymając w jednym ręku kubeł, w drugim dzbanek, biegiem przez korytarz na koniec. I tam na końcu stał kolega, więzień funkcyjny, bo na końcu, że te ubikacje były z prawej i z lewej strony. Chodziło o to, żeby broń Boże 2 więźniów w jednej ubikacji się nie znalazło, więc zadaniem tego kolegi funkcyjnego było, prawda, na prawo, na lewo powiedzieć. No i pamiętam, to był chyba listopad 1942 roku. Dobiegam z tym kubłem i z bankiem do tego kolegi, a on tak patrząc w przestrzeń mówi: alianci wylądowali w północnej Afryce. Wiadomość bardzo istotna dla podniesienia morale. No to jest drugi przykład konspiracji wśród więźniów. Doszło do 17 stycznia 1943 roku, kiedy był olbrzymi transport. To właściwie był pierwszy transport nie Żydów na Majdanek. Mnie jako niepełnoletniego dali do obierania kartofli na kuchnię. Proszę bardzo, ponieważ na obozach harcerskich nauczyłem się obierać kartofle, to całkiem dobrze mi to szło. A tam był taki, komendantem tej kartoflarni był taki stary esesman, który mówił, że tak: kto będzie miał najdłuższą obierkę i najcieńszą, to dostanie kawałek kiełbasy. Kto miał najgorszą obierkę, to go obojętne, mróz polewano zimną wodą przed wypuszczeniem z tego pomieszczenia. No więc, ale to trwało niezbyt długo, bo się tropnęli, że ja jakoś im nie pasowałem do tych niepełnoletnich. I przestałem być tym. Przestałem pracować na kartoflarni, zostałem brukarzem. Układałem z cegieł chodniki wkoło obozu. Trafiających do obozu
i przed tym na Powiaku też. Z terenu generalnego gubernatorstwa to Niemcy dzielili tylko na 2 rodzaje więźniów. Albo to byli Verfluchte Juden, czyli przeklęci Żydzi, albo polnische Banditen. I ja byłem polnische Banditen przez całe 3 lata. Kiedyś przywieźli tych nowych więźniów i to byli świadkowie Jehowy. Wtedy to się oni nazywali Bibelforscher, prawda? Badacze Pisma Świętego, bo Niemcy ich wsadzali do więzienia. Z tym, że jeśli on był obywatelem Rzeszy Niemieckiej, to dostawał specjalny winkiel fioletowy i był uważany jako ten Bibelforscher. A Polaków to dla nich wszyscy Polacy to byli polnische Banditen i czerwony winkiel z literą P. I ten fanatyk tych badaczy Pisma Świętego mówił, że on sobie żadnego winkla z literą P nie przyszyje, bo on jest, prawda, chrześcijaninem, a nie żadnym Polakiem. No i dostał lanie na bloku. Cały blok był świadkiem. Złamali mu szczękę, wieszali go, ten słupek, wiecie, to tak ręce. No. Maltretowali go w sposób straszny, poszedł do szpitala z tą złamaną szczęką. No to było makabryczne widowisko. To ten kapo Niemiec, Lipiński się nazywał zresztą, pochodził z Nadrenii. On mówił, jesteś chrześcijanin? Teraz jest wojna, Pan Bóg jest na urlopie. Tu jesteśmy my. Ale po jakichś chyba 2 miesiącach może spotkałem tego badacza Pisma Świętego. Miał przecież winien. Pytam się, warto było? Nic mi nie odpowiedział. Co pewien czas były tak zwane selekcje. To znaczy, już nie pamiętam jak często, ale ja byłem poddawany takiej selekcji kilkakrotnie. Cały blok stawał, krok naprzód i tak zwany Lagerarzt, czyli lekarz obozowy SS-man, i ten blokowy, który najczęściej wtedy był Żydem, bo ci Żydzi byli tam dawno, to oni tymi funkcyjnymi byli. Szedł i patrzył, nadajesz się do pracy, czy się nie nadajesz. Jak się nie nadajesz według jego mniemania, to zapisywał numer i znikałeś. Kazali ci zostać i nie wiadomo, co się z nimi stało. Mówiono, że wszyscy poszli do gazu. Nie byłem mały chłopiec, taki drobny, to się tak prężyłem, że ja się nadaję do pracy. No, czyli to śmierć chodziła tak koło siebie. Znajomi koledzy wciągnęli mnie do takiego komanda, które się nazywało Wagenkolonne. Był wóz, prawda, z dyszlem, w którym rozwożono tam żywność i inne rzeczy po tych polach, ale koni nie było, tylko byli ludzie. No więc ja zostałem jednym z tych, co ciągnęli ten wóz. Był taki jeden też Ukrainiec z tej Ukrainy sowieckiej, który nam opowiadał, jak to jest w sowieckich łagrach. On mówi, że to zupełnie co innego. Tam cię nie pilnują, bo tam nie masz gdzie uciec. Bo albo cię zeżrą zwierzęta dzikie, albo cię ci miejscowi złapią i wydadzą. Ale z nim była taka heca. Na Majdanku przychodzili robotnicy z Lublina do różnych tam prac hydraulicznych do tego. No i z tymi robotnikami były różne kontakty. Oni tam przynosili nosili grypsy, to fakt, to znaczy listy przynosili. Nawet były przypadki, kiedy robotnicy trafiali do obozu za to, znaczy zostawali więźniami za kontakty. Zawsze od nich mogłeś kupić dowolną ilość alkoholu. A skąd były pieniądze? Żydzi to byli ludzie brani tak z dnia codziennego do tego obozu. Oni nie wiedzieli, gdzie idą, więc mieli czasami ze sobą kosztowności pochowane w ubraniu. Te ubrania im zabierano
dawano im tam obozowe, bośmy nie chodzili w pasiakach, tylko mieliśmy te ubrania. Tylko z tyłu był napis KL, czerwoną olejną farbą. I często właśnie po żydowskie. I zdarzało się, tak? No mnie się nie zdarzyło. Że nagle coś ci się Żyd zapina guzik w marynarce. Dlaczego? A bo tam jest pierścionek pod tym. No. Albo coś ci szeleści daszek w czapce. Dlaczego? A bo to tam są dolary. No więc pieniędzy można było, za te pieniądze od tych robotników kupowano różne rzeczy, także alkohol, proszę bardzo, mógł być dostępny. No i kiedyś tego znajomego Ukraińca, o którym mówiłem, złapali Niemcy pijanego. No, to. Ale go puścili. Tak się pytamy, jak tyś to zrobił? A on mówi, ja bardzo prosto. Mówi. On wytrzeźwiałem natychmiast. No i mówi, że zadawano mi 2 pytania. Gdzie znalazłem wódkę? To on powiedział, że między deskami była butelka schowana. No, to bardzo możliwe. To go się zaczęli pytać, dlaczego pił. A on mówi, no bo straszna sytuacja. Tu Armia Czerwona się zbliża, nie wiadomo co będzie. I oni go puścili. Nic mu nie zrobili. No i później w kwietniu 1944 roku ewakuowano nas na zachód. Nie wiedzieliśmy, dokąd jedziemy. Ale no, te drzwi były otwarte, ci SS-mani tam patrzyli w różne miejsca. Wiem, że w Radomiu, bośmy się zorientowali, że jedziemy na wschód, i mieliśmy tam papier, coś do pisania, no bo to napisałem coś tam, że imię, nazwisko, adres, że wiozą nas nie wiadomo gdzie i wyrzuciłem. I to dotarło do rodziny.